Witam na moim vlogu. 21 odcinek, 12 września 2018 roku. Serdecznie witam. Grecja. Jestem tutaj w hotelu Silver Beach. Od strony jakby tutaj morza wewnętrznego greckiego, czyli od strony kontynentu, na północnym wybrzeżu Krety. Wczoraj mieliśmy niesamowitą wycieczkę. Byliśmy w wąwozie Samaria, najdłuższym wąwozie w Europie. I to byliśmy zarówno my jako żona i w sumie jako po Puszczy Kampinoskiej ekipa w innym parku narodowym, czyli jedynym parku narodowym, czyli Park Narodowy Samaria, grecki park, tutaj na Krecie jako jedyny. I faktycznie jest to chronić. Naprawdę piękne wrażenia i tu faktycznie Park Narodowy chroni te wszystkie walory, zarówno krajoznawcze, jak i historyczne związane z działalnością człowieka. Samaria to wioska, która nigdy nie była zdobyta, leży mniej więcej po środku wąwozu Samaria, stąd zresztą jego nazwa. Wioska ta już jakby nie żyje, jest to oczywiście jakiś punkt medyczno-opatrunkowy, jakaś stacja pomiarowa, być może baza, stanowisko tutaj strażników Parku Narodowego. No są ruiny tej wioski, jest kościół jeszcze. Wąwóz ten nigdy nie został zdobyty, niezależnie od tego, kto próbował Kretę opanować, czy to byli Wenecjanie, czy Rzymianie. Nie wiem, jak było podczas II wojny światowej, ale to, co nam przekazano, to, że wąwóz ten nigdy nie został zdobyty, że zawsze był tutaj ochraniany i też taka związana tam jest jakby legenda, podanie, że są takie czarne korale, koraliki, naszyjnik, nie pamiętam, to muszę sprawdzić, gdzie właśnie to jest łza tych wszystkich poległych. Każdy koralik to symbolizuje łzy potomków, spadkobierców, tych, którzy przeżyli, a im właśnie ich potomkowie, ich dziadowie, pradziadowie, babcie, ojcowie zginęli, broniąc tutaj tego wąwozu. Ja tutaj mam takie buty Milteku, trochę adidasowate. No, było ciężko. Dały radę, aczkolwiek zaczynają się już rozpadać. Ja to znowu je kupiłem na początek tych wakacji. Ale one nie miały w planach przejścia tych w zasadzie całość, kiedy się zaczyna na wysokości 1236 metrów i schodzi się prawie w zasadzie do poziomu morza. Ponad 1000 metrów przewyższenia w dół się schodzi. Najpierw ostro, potem nieco łagodnie, ale wszystko po kamieniach. Ta trasa jest naprawdę wymagająca, nie jest to spacerek. Niestety wycieczka zorganizowana, więc wszystko w tempo, z pewnym harmonogramem. Planujemy tam wrócić, ponieważ ta roślinność, no to jest zupełnie co innego tutaj. No i w zasadzie Samaria i ta jakby nowa Samaria, to troszeczkę inna nazwa tam jest, to była dla nas najdalej na południe wysunięta część, w jakiej mieliśmy Europy, jaką mieliśmy razem z żoną okazję w ogóle być. No woda jest zupełnie inna, jest czysta, lazurowa, piękna woda, piękny kolor, bardzo przejrzysta od tej strony południowej, od tej strony afrykańskiej, od strony Morza Śródziemnego, tego właściwego. No a tutaj od strony tej, mówię, kontynentalnej jest to woda nieco nie tak klarowna, ale też i cieplejsza, aczkolwiek ta różnica w temperaturze naprawdę nie jest wielka. Niestety pośpiech był taki, żeśmy nie zajrzeli do niektórych miejsc w tym wąwozie. No to jest jednak przede wszystkim uczta, tak żeby przejść, uczta wzrokowa. To jest krajoznawcza, to piękne zdjęcia. Niestety zdjęcia trzeba umieć też robić, bo inaczej niekoniecznie uda się odzwierciedlić to piękno, które byśmy chcieli.
No i oczywiście były kozy Krikri. Są dokładnie tak samo namolne jak mój kot Maciuś, jeżeli chodzi o jedzenie. I nie należy oczywiście ich dokarmiać wszystkim, co jest, nie powinno się. Według tutaj wiadomości właśnie kozy Krikri, no to głównie panie, że tak powiem, bo panowie boją się i panie jedynie schodzą i podchodzą do ludzi, że tak powiem. Ile w tym prawdy, to nie wiem. Ale 2 ciekawostki dało nam się jakby uzyskać, bo wracając już autokarem do domu, do naszego hotelu, ja, który strzela sportowo, dostrzegłem, że cała masa znaków drogowych po drodze jest przestrzelona. Naprawdę, niektóre kalibry były no większe niż 9 mm, którymi ja jakby czasami strzelam. No i tak jakoś dziwnie się czułem. No ale zadzwoniłem, wróć. Jechała z nami na szczęście Greczynka, pilotka, i ona znała tę historię. Ludzie gór, górale tutejsi, bardzo prości, ale uczciwi, honorowi, także podpadać im nie należy, szanujesz ich, oni szanują ciebie, bardzo proste, konkretne reguły. No i czasami jak ich poniesie po zabawie w mieście, wracając strzelają do znaków. No ale skąd mają broń? A no z dziada pradziada, po dziadku, po pradziadku, po ojcu, cała ta broń jest z II wojny światowej. Może mają coś nowszego, tego nie wiem. I tak naprawdę nikt im nie zamierza nawet odbierać, ponieważ jeżeli cokolwiek by się działo kiedykolwiek, górale zawsze będą bronić tej ziemi, greckiej ziemi, i na nich można w pełni polegać. I dlatego, no, nikt nic z tym nie robi, aczkolwiek jak według słów pani pilotki, jeżeli narozrabiają ci górale, to wiedzą, że narozrabiali i oczywiście ponoszą odpowiedzialność. To, co zwróciło jeszcze naszą uwagę, to, że wzdłuż dróg różnorakich są takie jakby mikrokapliczki. Różne, jedne bardziej jakby kamienne, wbetonowane, czy naprawdę dzieła sztuki modelarskiej, chciałoby się powiedzieć. Jeżeli w takiej kapliczce znajduje się znicz świeczka, czy po prostu i zdjęcie jeszcze jakiejś osoby, to ta osoba zginęła w tym miejscu i jest to ku jej pamięci. To tak jak u nas w Polsce spotykamy krzyże postawione przy drogach. Natomiast jeżeli znajdziemy w takiej kapliczce obrazek świętego, to jest to kapliczka postawiona jako dziękczynienie za to, że ktoś się uratował, nie zginął, zapewne w wypadku, czy innej jakby, wypadku. Także to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawa kultura. Oczywiście podobnie jak w Polsce, zarządcy dróg nie są chętnie nastawieni do tego typu inicjatyw, natomiast góralom tutaj nikt nie powie nie. Jest to taki, powiedzmy, wzajemny kompromis. I te kapliczki stoją i stać pojawią się nowe, będą nowe. Także to są takie 2 ciekawe historie, które udało nam się tutaj wczoraj usłyszeć. No ale wracając do wąwozu, po 17 kilometrach powiem wam, że stóp nie czułem. Dlatego, że to wszystko było po kamieniach. Powiem wam, jest ciężko, ledwo już powoli idę do przodu. Nie jest łatwo. Buty, podeszwa wibramowa to jest moim zdaniem podstawa. Tutaj mam zwykłe swoje sportowe Helikona buty, takie taktyczne, ale one tutaj i tak są lepsze od sandałów, czy od tenisówek, czy od szpilek, ale tych nie widziałem, a mimo wszystko nie jest to jednak najwygodniejsze obuwie. Koszulka termoaktywna, czapka, długie spodnie, nie przebieram się jednak, bo człowiek jak się wykopytnie gdzieś, to lepiej, żeby jak najbardziej buca, ale mam lekkie przewiewne, także generalnie jesteśmy w połowie tej trasy, zostało nam jeszcze jakieś 3-3,5 godziny marszu. Mam odciski tam, gdzie się kompletnie nie spodziewałem, nie na palcach, nie na pięcie, bo te buty Militeku, które gdzieś tu wam jeszcze link oczywiście w podpisie do sklepu, gdzie je kupowałem za podami, nie jest to bynajmniej lokacja produktu, ale one naprawdę to są jedne z lepszych butów, jakie ostatnio miałem okazję kupić, takich typowych, zwykłych do chodzenia. Też w nich sobie strzelam, ale niestety one przetrwały ten wąwóz, ale zostały poważnie naruszone, że tak powiem. Może uda mi się je wymienić.
Bo no, jestem zadowolony. No z Grecji takiej, no to już bardziej turystyczno podchodzimy, zwiedzimy sobie Starówkę Hani, pojedziemy może jeszcze gdzieś na rowerach. I to też oczywiście wam sobie w jakiś sposób opiszę. Dla mnie, jak wiecie, moja żona zawsze mówi, że ja się ze wszystkimi dogaduję i tu również czasami łamaną angielszczyzną, ale dogaduję się i lubię rozmawiać z ludźmi tutejszymi. Ciekawe rozmowy są, prawda? No bo Grecja, tak jak cała masa innych krajów, przeżywa swoje problemy i gospodarcze. No nie jest im łatwo, to tak tylko sielskie czasami obrazki dla nas turystów się tu wydają. Aczkolwiek powiem tak, że mają z punktu widzenia turystycznego jeszcze ogromny potencjał, który mogą wykorzystać. Także on tu się rozwija. Miejmy nadzieję, że to wszystko pójdzie w jakimś ciekawym kierunku. Natomiast jeżeli chodzi o wąwóz Samaria, to my zrobimy sobie na Popuszczy Kampinoskiej na kanał taki oddzielny filmik z żoną, bo to już wspólny, tak żeby tam nieco opowiedzieć również o roślinności, jaką tutaj spotkaliśmy, no bo ona oczywiście jest zupełnie inna niż w Polsce. Jeżeli ten vlog wam się spodobał, i to oczywiście proszę o łapkę w górę. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji mojego kanału i zapraszam na inne moje produkcje. Trzymajcie się. Heja!